Jesteśmy dziś w Centrum Muzyki w Lusławicach, miejscu, które zostało powołane przez maestro Krzysztofa Pendereckiego. To miejsce wyjątkowe, które żyje muzyką, które powstało po to, aby ludzie spotykali się i dochodziło do chemii między nimi, która wyzwala coś bardzo twórczego. Podczas ostatnich dni pracowaliśmy nad zupełnie nowymi aranżacjami muzyki XV-wiecznej, KRAS 52 oraz utworów dobranych przez Agnieszkę Budzińską-Bennett, która prowadzi zespół Peregrina. Rękopis KRAS 52 to najważniejsze źródło muzyki polskiej z XV wieku. Po raz pierwszy podaje właściwie imiona, nazwiska kompozytorów polskich, a więc źródło bardzo ważne. Źródło muzyki polskiej i muzyki też importowanej z zagranicy, ale muzyki, która pobrzmiewała wtedy na wszystkich dworach czy w rozmaitych katedrach całej Europy. Próbowaliśmy odczytać tę muzykę zupełnie na nowo w kontekście naszych osobowości, światów, które reprezentujemy jako improwizatorzy, muzycy, którzy starają się w bardzo osobisty sposób traktować również dzieła innych kompozytorów. I myślę, że w tym zderzeniu właśnie oryginalnych zapisów z zupełnie nowoczesnym podejściem do ich interpretacji powstało coś, co dla nas jest bardzo ważne. Kiedy dostałem propozycję, aby nawiązać współpracę z zespołem Peregrina, z Michałem Górczyńskim, pomyślałem, że to jest pomysł szalony i jednocześnie coś, co jest mi bliskie, więc od razu paliłem się do tego, aby podjąć to wyzwanie. Myślę, że właśnie na styku czasów, kultur, osobowości jest miejsce na coś, co wypycha nas poza nasze strefy komfortu i tam jest coś do odnalezienia. I haven't done such a crossover project before between medieval and free improvisation, but yeah, I had a fantastic time. It was a very nice experience. Fascinating was this was almost my first encounter with a crossover project, and I tend to approach the idea with a healthy doses of skepticism. But what surprised me is how Adam really owned the material. He did something entirely new out of that, while we still preserved the critical bits of proper medieval style here and there. So I was actually very happy how the concept came together. Czuję, jakbym był takim łącznikiem pomiędzy tymi światami, bo jakby nie było, jest to instrument denty, gdzieś tam pośrednio brat saksofonu tenorowego, więc gdzieś tam, można powiedzieć, trochę jest tym jazzu, grania takiego, można powiedzieć, riffowego, a z drugiej strony bycia w pionach z zespołem wokalnym, także gdzieś ten instrument jest pomiędzy i odczucia moje są takie, że naprawdę był to bardzo ciekawy czas tutaj i na próbach w Bazylei. Ensemble Peregrina specjalizuje się w muzyce historycznej, gdzie właściwie głosy niewiele improwizują. Były momenty dla nas niebezpieczne, ale też byłyśmy bardzo czujne i mamy nadzieję, że też nasza kontrybucja, tutaj nasz wkład improwizatorski też będzie czymś bardzo ciekawym. Tutaj współpraca z Adamem Bałdychem była dla nas zaskakująca w najpiękniejszy sposób, mianowicie musiałyśmy też trochę improwizować, ale też bardzo szybko reagować na
na taki flow, na zmiany, które Adam jako w sumie kompozytor czy aranżer utworów średniowiecznych nam zaproponował. Due mondi completamente diversi, ma una commistione di stili che può portare a un progetto con nuovi stimoli. Per quanto mi riguarda a livello artistico, vocale, assolutamente la ricerca di suoni, sonorità diverse da quelle che usualmente andiamo a cercare con un repertorio strettamente medievale o diciamo legato all'ensemble Peregrina. Adam's playing it is of course a very different style to the fiddle playing of the ensembles I usually work with. It has a very rich sound. I just love the freedom, the use of harmonics. So, you know, it's fiddle, but it's not fiddle as I know it, just a completely different animal. Ja myślę, że to był bardzo duchowy czas. To był czas połączenia się kilku osób w jednym miejscu, ale połączenia się też z duchem tej muzyki tamtych czasów w kontekście dzisiejszego świata. Więc chcieliśmy stworzyć coś, co zapełni nam lukę tego, co dzisiaj przeżywamy, aby móc podzielić się tym ze sobą i z naszymi słuchaczami. Myślę, że to był magiczny, wyjątkowy czas.